Witam Was w 5. odcinku, ostatnim na temat historii Gotów. Dzisiaj opowiem o Wizygotach, czyli zachodnim odłamie tego ludu, który uciekł przed Hunami na tereny Tracji dzisiejszej, właściwie ówczesnej Tracji, dzisiaj to jest Bułgaria. Później przez północne Włochy wyemigrowali oni aż do południowej Francji i tam, dostrzegając swoje możliwości, stworzyli potężne państwo, które obejmowało zarówno dzisiejszą południową Francję, jak i większość współczesnej Hiszpanii. Królestwo Wizygotów istniało tam przez setki lat i zostało zniszczone dopiero przez najazd Maurów w VIII wieku naszej ery. Posłuchajcie historii tego ciekawego gockiego plemienia, które, jak pamiętacie, przez Pomorze, Lubelszczyznę, Ukrainę, Bułgarię dzisiejszą zawędrowało aż do Hiszpanii i tam stworzyło germańskie królestwo. Jak pamiętamy z wcześniejszych części, Wizygoci byli tym mądrzejszym odłamem Gotów, którzy postanowili nie kopać się z końmi, tylko uciec na zachód przez Trację do Mezji. Jako zdolni wojownicy wykorzystywani byli oni oczywiście przez cesarzy rzymskich w ich licznych wojnach, które toczyły się u schyłku tego imperium. Przełom w tych relacjach nastąpił za czasów dzielnego wodza wizygockiego Alaryka w końcu IV wieku naszej ery. Początkowo wiernie służył on Rzymianom, a kiedy cesarz zachodniorzymski Teodozjusz wezwał go na pomoc przeciwko Frankom, ten lojalnie stanął po stronie imperium i wraz z legionami odparł ten germański najazd na Galię, płacąc przy okazji za zwycięstwo ogromną cenę krwi swoich wojowników. Ta danina byłaby może nawet do zaakceptowania, gdyby nie to, że Teodozjusz w żaden sposób nie docenił swojego lojalnego sojusznika. Alaryk więc obraził się i opuścił armię rzymską. Pojawia się on kilka lat później w kronikach jako król Wizygotów, który najpierw bierze udział w wewnętrznych wojnach we wschodnim cesarstwie w latach 396-398, a następnie najeżdża Cesarstwo Zachodnie w latach 404-405. Alaryk przegrywa duże bitwy. Jego rodzina trafia do rzymskiej niewoli. Honoriusz, nowy cesarz rzymski, ofiaruje mu pokój i uwolnienie jego rodziny. Ten jednak mimo porażek militarnych stanowczo odmawia. Wycofuje się do Panonii, aby poczekać na lepszy moment do ponownego ataku. Ten niebawem następuje, bo w 407 roku Imperium Rzymskie jest w ogromnych tarapatach. Ren w panicznej ucieczce przed Hunami przekraczają hordy Wandalów, Suebów, Alanów i innych germańskich plemion. Bez większego problemu zajmują one Galię, a w Brytanii wybucha bunt przeciwko Rzymowi, który w tym czasie jest bezradnym i którego cesarz nie jest w stanie w żaden sposób zareagować na te wydarzenia. Daje to więc idealną okazję do najazdu dla Alaryka. Wizygoci wkraczają do Italii i żądają jako okupu ogromną sumę 4000 funtów złota. Senat jest niezwykle oburzony taką propozycją ze strony Alaryka, lecz ostatecznie Rzymianie płacą ten wielki okup i Wizygoci radośnie odchodzą. Jednakże już rok później powracają, a jakżeby inaczej, skoro rok wcześniej byli tak hojnie przyjęci. Omijają sprytnie silnie ufortyfikowaną Rawennę i kierują się dalej na południe, prosto na Rzym. Dochodzi do oblężenia miasta i kiedy sytuacja mieszkańców staje się dramatyczna z powodu braku jedzenia, Wizygoci okazują łaskę barbarzyńców i zgadzają się przyjąć kolosalny okup w wysokości 5000 funtów złota, 30 000 funtów srebra, 4000 jedwabnych szat i 3000 funtów pieprzu. 2 lata później, w 410 roku, Alaryk ponownie przybywa pod mury Rzymu. Lecz tym razem negocjacje z Honoriuszem nie układają się dobrze, więc Wizygoci wdzierają się do miasta i przez następne 3 dni następuje słynna Sacco di Roma. Co ciekawe, Alaryk nakazuje oszczędzić każdego, kto ukrywał się w kościele. Wydarzenie to
odbija się głośnym echem w całym ówczesnym świecie. Stolica świata, Rzym, zostaje złupiony przez barbarzyńców, którzy kilka dekad wcześniej ledwo uciekli z życiem przed chuńskim najazdem na stepach Ukrainy. Alaryk nasycony złotem ma jednak spore problemy z zaopatrzeniem. Brakuje mu żywności. Wyrusza więc na południe w poszukiwaniu zaopatrzenia i tam początkiem 411 roku umiera w wyniku choroby. Ataulf, jego szwagier, zostaje okrzyknięty nowym wodzem Wizygotów. Co więcej, pojmuje on za żonę siostrę cesarza Honoriusza. Wizygoci stają się dzięki temu ponownie sojusznikiem zachodniego cesarstwa i pomagają w odzyskaniu Galii z rąk uzurpatora Konstantyna III. Sami osiedlają się na terytorium Akwitanii i zakładają tam swoje stałe siedziby. Ataulf ginie kilka lat później zamordowany w Barcelonie podczas kąpieli. Od roku 418 Wizygotami rządzi Teodoryk. Mimo że są oni formalnie federatii Rzymu, to powiększają swoje terytoria kosztem słabnącego imperium, stopniowo zajmując Galię Narbońską w latach 30. V wieku. Jako że Rzym jest coraz to bardziej słaby, na pomoc legionom przybywają Hunowie jako najemnicy, aby odeprzeć wizygockie ataki. Lecz nawet te połączone siły nie są w stanie pokonać teodorykowej germańskiej hordy. Sytuacja odmienia się diametralnie w 451 roku, kiedy ogromna chuńska armia, wiodąc ze wschodu na zachód liczne plemiona sojusznicze, w tym Ostrogotów, staje na polach katalonijskich. W tym historycznym momencie Wizygoci decydują stanąć po stronie Rzymu i w kolosalnej bitwie pokonują Attyllę, a sam Teodoryk ponosi chwalebną śmierć w walce. Od razu na pobojowisku jego syn Torismund zostaje intronizowany przez skandujących wojowników. Lecz nie cieszy się on tak długimi rządami jak jego ojciec, bo już 2 lata później ginie z rąk swojego brata Teodoryka II. Ten rządzi w latach 453-466 i znacznie rozszerza władzę Wizygotów na terenie Hiszpanii, która jest prawie bezbronna, bo Rzym nie jest w stanie zapewnić jej wsparcia ani obrony. Jednak Teodoryk II dzieli również los swojego zamordowanego starszego brata, także on zostaje zaszlachtowany przez swojego młodszego brata Eurika. Ten włada przez kolejne 20 lat i umiera o dziwo ze starości, zostawiając po sobie potężne państwo wizygockie, obejmujące swoim terytorium 1/3 dzisiejszej Francji, Hiszpanię z wyjątkiem zakątka zamieszkiwanego przez Suebów i Portugalię. Następnie Wizygotami rządzi Alaryk II. Ten przegrywa walkę z Frankami i na początku VI wieku traci znaczne terytoria w Galii. Po jego śmierci jego syn zostaje pokonany przez ostrogockiego króla Teodoryka Wielkiego i władza przechodzi w ręce nieletniego Amalaryka, de facto kontrolowanego przez ostrogockiego najemnika. Jednak wraz ze śmiercią Teodoryka Wielkiego również zwierzchność Ostrogotów znika, Amalaryk rządzi samodzielnie przez kilka lat, po czym ginie w 531 roku z rąk Franków. Wówczas to kończą się rządy dynastii Baltów i władzę przejmuje ostrogocki namiestnik Teudis, a po nim jego synowie. Ciekawa jest nazwa wizygockiej dynastii – Baltowie. Przywołuje ona bardzo na myśl Bałtyk, a jak pamiętamy, Goci w I wieku naszej ery byli tymi, którzy przepłynęli Bałtyk i osiedlili się na Pomorzu Gdańskim. Czyżby nazwa dynastii królów wizygockich oznaczała ten, który przepłynął Bałtyk? To tylko moja etymologiczna hipoteza. Warto tutaj zaznaczyć, iż w owym czasie Wizygoci są wyznania ariańskiego, co powoduje, że Cesarstwo Bizantyjskie postrzega ich gorzej niż pogan, jako heretyków. Justynian Wielki, próbując odbudować Imperium Rzymskie w latach 60. VI wieku, dokonuje podboju południowego wybrzeża Hiszpanii, ale nabytki te są nietrwałe. W latach 586-601 rządzi król Ryszard I, który dokonuje historycznej zmiany, bo w pierwszym roku swojego panowania
rezygnuje z arianizmu i przechodzi na katolicyzm. Arianizm był w owym czasie bardzo silną herezją w ramach Kościoła katolickiego, który na przełomie V i VI wieku obejmował niemal pół świata chrześcijańskiego, a to głównie za sprawą Gotów, którzy właśnie tą wersję chrześcijaństwa przyjęli jeszcze w czasach swojego bałkańskiego pomieszkiwania. Głównym wyróżnikiem Arian było to, że nie uznawali oni Trójcy Świętej, a jedynie Boga Ojca. I w imię tej drobnej różnicy tysiące ludzi umierało przez stulecia. Ale wróćmy do naszej Hiszpanii pod rządami Wizygotów. W owym czasie, mamy VII wiek, kształtują się podwaliny tego, co później stanie się średniowieczną Hiszpanią i Portugalią. Wizygoci mogą zostać zdecydowanie uznani za kreatorów Hiszpanii, podczas gdy Suebowie, inny germański lud, który przybył tu w początku V wieku, zasługują na miano protoplastów Portugalczyków. Oczywiście nie chodzi o to, że dzisiejsi Hiszpanie czy Portugalczycy są ludem germańskim w sensie genetycznym. Zarówno Wizygotów, jak i Suebów było zdecydowanie za mało, aby zdominować genetycznie ten wielki półwysep. Jednak do dziś, szczególnie na północy, znajdziemy licznych blond niebieskookich Hiszpanów, diametralnie różniących się wyglądem od tych z południa, zwykle czarnowłosych i brązowookich. Niech was też nie dziwi, że 1000 lat później zdobywca Meksyku będzie nosił germańskie imię Herman. Dość pechowo kończy się historia tego silnego germańskiego królestwa. W 711 roku nikomu nieznany wódz afrykańskich Berberów, Tarik ibn Zayad, przekracza cieśninę gibraltarską i najeżdża południową Hiszpanię, podczas gdy król Roderick zajęty jest daleko na północy w górach walką z Baskami. Po tym początkowym łatwym zwycięstwie Tarik ibn Zayad przybywa ponownie z większą armią, a kiedy dochodzi do walnej bitwy, wojsko zdradza króla Rodericka i morduje go. W tak nieoczekiwanych okolicznościach, jedynie w 5 lat do 716 roku, niemal cała Hiszpania i Portugalia dostaje się pod panowanie muzułmanów, którzy prą dalej na północ i zostają zatrzymani dopiero przez króla Franków Karola Młota w 732 roku w bitwie pod Poitiers. Niesamowite jest to, że potężne wizygockie królestwo upada tak szybko. Roderick zupełnie nie docenił powagi sytuacji. Zagrożenie z południa zostało z niego zbagatelizowane, a miał do obrony przed muzułmanami bardzo dogodną pozycję strategiczną. Wystarczyło zabezpieczyć się przed desantami i pokonywać na bieżąco przybywające tu niewielkie siły arabskie. Tarik ibn Zayad dokonał swych pierwszych podbojów mając jedynie 7000 ludzi, kiedy w owym czasie Wizygoci mogliby wystawić co najmniej 5 razy tyle wojowników. Tak więc niesamowicie korzystny splot wydarzeń, można by rzec wola Allaha, spowodowała, że upadło chrześcijańskie królestwo Wizygotów i Półwysep Iberyjski wpadł pod panowanie muzułmanów na prawie 800 lat, bo aż do upadku Grenady pod koniec XV wieku. Dziękuję za uwagę. Był to 5., ostatni odcinek z serii o Gotach. Możecie napisać w komentarzach, jak wam się ta cała seria podobała, czy było to dla was ciekawe i jeżeli tak, to jaki inny germański lud chcielibyście, żebym wam przybliżył. Na pewno opowiem o Wandalach, gdyż oni na naszych terenach bardzo długo przebywali i tutaj mają znaczący wkład w kulturę materialną ziem polskich, ale poza Wandalami może jest jakiś lud, który szczególnie was interesuje, który mógłbym wam przybliżyć, także piszcie w komentarzach. Na koniec, dla tych, którzy dotrwali, powiem w tajemnicy, że jestem wielkim fanem historii Hiszpanii i kiedyś na Półwysep Iberyjski na pewno jeszcze wrócę.